Witajcie kochani! W dzisiejszym odcinku chciałabym trochę porozmawiać o tym, co działo się w ostatnim czasie w Tibi oraz co prawdopodobnie szykują dla nas pracownicy Cipsoftu na zimowy update. Zapraszam do oglądania. W poniedziałek 26 września o godzinie 20 na kanale Cipsoftu byliśmy świadkami premiery muzyki nazywanej hymnem Tibi. Choć dla wielu polskich Tibijczyków hymn jest tylko jeden, muzyka zaskoczyła pewnie niejednego zagorzałego gracza. Łączy ona typowy dla MMO bojowy charakter, oparty na orkiestrze symfonicznej z charakterystycznymi 8-bitowymi dźwiękami słyszalnymi w tle. Według mnie bardzo miłe zaskoczenie. Według mnie, jakby to miało być jakieś delikatne tło w Tibi, no to dla mnie spoko, nie? Taka delikatna muzyczka, żeby nie siedzieć przy ciszy. Ma fajne, wbite te dźwięki pikselowe. To włączone przy grze to by było spoko, nie? Gorzej Tak. jak to spierniczą jakimiś dodatkowymi efektami z potworów. Niestety, entuzjazm spowodowany dźwiękami w moim przypadku wygasł już we wtorek, podczas samotnego biegania po bossach. Odgłosy nakładały się na siebie i powodowały irytację i brak możliwości skupienia się na tym, co robisz. Dodatkowo podczas biegania po mapie towarzyszył mi straszny dysonans poznawczy. Biegnąc po kolorowej mapie w jaskini słyszysz kamienie, nietoperze, kapiącą wodę, no i nie zgadza ci się zbytnio z tym, co widzisz. Biegnąc po pustyni słyszysz kobrę, ale nadal jej nigdzie nie widzisz. Biegając po miejscówce słyszysz to, co się dzieje piętro wyżej i niżej, jakieś skrzypienie drzwi, jakieś jęki. Sprawiało mi to straszny dyskomfort. Dodatkowo irytację podbijały różne crashe klienta i problemy z ładowaniem tekstur, które na dzień po update nadal występowały. Jakość dźwięku jest naprawdę spoko, ale według mnie nie pasuje kompletnie do Tibi. Bardziej do jakiegoś MMO w 3D, gdzie konkretne dźwięki wbudowane w tło łączą się z tym, co się dookoła dzieje. U mnie przygoda z dźwiękiem skończyła się na chęci zostawienia jedynie dźwięku powiadomienia z rajdów i prywatnego czatu, chociaż mimo tego nadal było słychać chociażby dźwięk skillowania twojej lub obcej postaci lub zatrucia innego gracza, także póki nie dopracują tych drobnych błędów, na razie u mnie dźwięk jest off. Przy okazji wprowadzenia update'u z muzyką na stronie Tibi mogliśmy również zapoznać się z bardzo długim artykułem na ten temat, ale większość z niego sobie odpuścimy. Zostawimy sobie tylko jedno kluczowe zdanie, za pomocą którego płynnie przejdziemy do drugiego tematu odcinka. Nie wiem, czy pamiętacie ankietę, która miała miejsce pod koniec lipca. Mówię tutaj o tak zwanym kole umiejętności. Dlaczego teraz do tego wracam? Otóż w artykule dotyczącym dźwięku została przytoczona wypowiedź jednego z product managerów, Tisiusa, w której mówi on o wprowadzeniu tej funkcjonalności już w update'cie zimowym. Także w dalszej części filmiku przybliżymy sobie wszystkie informacje, które na ten moment są wiadome. Skill Wheel ma być dodatkową funkcjonalnością, która pozwalałaby na dostosowanie swojej postaci pod odpowiadający nam styl grania. Coś jak drzewko umiejętności w innych grach z gatunku MMO, takich jak Diablo lub Path of Exile. Gracze, którzy na przykład preferują grę solo, będą mogli ulepszyć swoją postać o umiejętności, które im tą grę ułatwią. Jak miałoby to działać? W artykule dowiadujemy się, że nasza postać co poziom otrzymywałaby punkt do wydania na tym drzewku w celu odblokowania jakichś dodatkowych korzyści. Mają one obejmować m.in. zwiększenie całkowitej liczby punktów życia, ulepszenie istniejących czarów, a nawet zyskanie dostępu do nowego zaklęcia. Według autorów koło jest przewidziane na około 4000 punktów, tak aby wysokopoziomowi gracze też mieli w tym swój cel. Wyobraźmy sobie, jakby to miało wyglądać. Każda profesja miałaby swoje koło umiejętności. Koło składałoby się z kilku gałęzi, na końcu których znajdowałyby się najpotężniejsze ulepszenia posiadanych umiejętności oraz nowe zaklęcia. Każdy z graczy zaczynałby od środka i miałby przemieszczać się po wybranych gałęziach na zewnątrz, jednocześnie odblokowując po drodze różne bonusy. Dowiadujemy się również, że aby dojść do końca gałęzi i odblokować jeden potężny bonus, musimy wydać aż 575 punktów, a to oznacza, że podążając najmniej kosztowną i najkrótszą drogą, pierwsze konkretniejsze ulepszenie zdobędziemy dopiero na 575 poziomie. Wow! Cipsoft zadbał również o to, aby swoje decyzje w kole można było cofnąć i kluczowe jest tutaj sformułowanie without any significant investment, co by znaczyło, że będzie kosztowało jakiegoś golda w grze.
Pewnie proporcjonalnie do tego, im dalej będziemy od środka drzewa lub ilości punktów, które będziemy chcieli cofnąć, ale myślę, że możemy być pewni, że raczej za te ceki tego nie zrobią, chociaż... Dobra, zostawmy spekulacje. Przejdźmy teraz do tego, co znajdowało się w ankietach dla graczy. Każda z profesji na pierwszej stronie miała podać swój poziom postaci oraz określić przydatność swoich umiejętności w skali od 1 do 5. Następnie dla konkretnych zaklęć były proponowane 2 ulepszenia, które również użytkownik miał ocenić. Omówienie zacznijmy tradycyjnie od druida, będzie ono dość szczegółowe z racji, że na nim najlepiej się znam. Inne podam jako dodatek, do którego zachęcam, abyście zostawili swoje przemyślenia w komentarzu. Na pierwszy ogień, a raczej lód, idzie tutaj Frigo. Dostajemy propozycję zwiększenia damage'u o 7%, co jest ok, ale z racji jego obszaru i cooldownu pewnie za wiele nie zmieni, oraz zwiększenie jego obszaru o 2 kratki. Druga propozycja wydaje się bardziej interesująca z racji, że Ice Wave zadaje o wiele większe obrażenia niż Terra, a niestety nie obejmuje całej klaty. Pozostaje tylko pytanie, czy będzie to wyglądało jak mini ognisty Wave MS-a, co zwiększy szanse na trafienie większej liczby potworów podczas samotnych huntów, czy może dołożą te 2 kratki tuż przy graczu, aby obejmował on całą klatę? A może postawią na wydłużenie go, co by teoretycznie zwiększało bezpieczeństwo druida podczas TH, gdzie moby biją Exori? Na razie pozostaje to zagadką. W kolejnym punkcie ankiety została poruszona sprawa UEK-ów. 2 propozycje tutaj to zwiększenie damage'u o 8% oraz skrócenie cooldownu o 6 sekund. Nad pierwszą nie będę się rozwodzić, bo wiadomo, że większy damage jest ok, natomiast skrócenie cooldownu w połączeniu np. z drugim poziomem momentum może się okazać fajnym podbiciem damage'u na tej profesji. Następnie pod lupę mamy Terra Wave, gdzie otrzymujemy propozycję redukcji many o 5% i zwiększenie damage'u o 6%. Czyli ok, ale bez szału. Zostawmy je i przejdźmy do ciekawszych. Dalej mamy propozycję dla Siocha. Pierwsza to redukcja many o 5%. Przeliczając sobie, to z jednego sio zaoszczędzimy szalone 6 many. Ale biorąc pod uwagę, że na Team Huncie jest to najczęściej używany spell, no to troszkę tych zaoszczędzonych punktów może się nazbierać. Druga propozycja i według mnie najlepsza z tej całej ankiety to upgrade Siocha, tak aby leczył druida za 25% wartości uleczenia kogoś innego tym spellem. Czyli dla przykładu w momencie, gdy leczymy Knighta Siochem za 1000, to sami zostajemy uleczeni za 250 punktów życia. Jest to naprawdę game changer dla druidów grających typowo w Team Huncie i jest to coś, na co z niecierpliwością czekam. Połączenie tego z Cobra Rodem i Life Leechem w zbroi zaoszczędzi dużo zmartwień i dylematów, czy ryzykować i doleczyć siebie zamiast Knighta, czy waste'ować się na utamie w momencie, gdy się za dużo obrywa rykoszetem, a Life Leech nie nadąża. Jest to zmiana, na którą z niecierpliwością czekam. Na koniec dostaliśmy pytania o utamę. Obie propozycje dotyczą zmniejszenia cooldownu naprzód o 2 sekundy, a potem o 4, gdzie w totalu byłaby to redukcja aż o 6 sekund. Myślę, że jest to dość spoko opcja, zwłaszcza podczas np. błędu teamu podczas Team Huntu, zamiast używania Magic Shield Potiona w panice lub podczas przebiegania jakiegoś wymagającego spota, gdzie dostajemy rykoszetem w tą utamę. Upgrade'y dla druida zapowiadają się dość ciekawie według mnie. Przejdźmy teraz do ankiety dotyczącej MS-a. Oprócz tradycyjnej planszy z istotnością spelli zostajemy zapytani o zmniejszenie kosztu many lub zwiększenie damage'u na Energy Beamie. Tak jak w przypadku druida, na UEK-ach mamy możliwość zwiększenia damage'u lub zmniejszenia cooldownu. Na ognistym wave'ie również pojawia się możliwość redukcji many lub zwiększenia damage'u. Na Energy Wave'ie oprócz zmniejszenia damage'u możemy zwiększyć go o 2 kratki, czyli tak jak w przypadku druida albo zostaną dołożone kratki po bokach i będziemy mieli pseudostożek, albo 2 kratki bliżej postaci. I ostatnia plansza to utamowita, z opcjami takimi samymi jak w przypadku druida, także na razie MS bez większego szału. Zobaczymy, jak wygląda sprawa z paladniarzem. Ankieta zaczyna się od Exori-san. Mamy propozycję zwiększenia damage'u i zwiększenia zasięgu z 3 do 5 kratek. Druga opcja wydaje się być spoko, zważywszy na to, że znaczna większość łuków i kurz ma dystans większy lub równy 5, no ale wiadomo, że zależy to od tego, jak ktoś często tego spela używa. Następnie mamy Massan i schematycznie zwiększenie zadawanych obrażeń oraz redukcja kosztu many.
Kolejne jest Utito i myślę, że tutaj warte uwagi jest zmniejszenie spowolnienia z 70% do 35%, a więc w razie co Paladyn może o własnych siłach podbiec pod Mazresa. No i schematyczne zmniejszenie kosztu many. Dalej mamy Ampa i zwiększenie ilości chainów z 3 na 4 oraz wydłużenie czasu działania z 8 na 12 sekund. Tutaj ocena tego zależy dużo od indywidualnego stylu gry, uczęszczanych miejscówek i raczej nie będę się jej podejmować. I na koniec mamy Exori Grancon ze zwiększeniem damage'u o 4% oraz, co ciekawe, wprowadzenie efektu chainu na 2 potwory znajdujące się w pobliżu targetu i zadaniu im damage'u zmniejszonego o 25%. Według mnie zapowiada się to mega spoko, na przykład na dobijanie mobów, gdy są w trójkę lub nawet na bicie busika, który przywołuje samony. No i na koniec został nam Knight. Zaczynając od Exeta Ambrose dostajemy 2 propozycje ulepszeń. Koszt many zmniejszony o 5% i zwiększenie ilości chainowych celów z 3 do 4. Tutaj przydatność tych ulepszeń zależy tak naprawdę od spotów, na których się biega, ale według mnie nie są to spektakularne zmiany. Następnie mamy Exori Gran Eco ze zmniejszeniem cooldownu o 6 sekund oraz zwiększeniem damage'u o 6%. Kolejne mamy Exori Gran i zmniejszenie kosztu many o 5% i zwiększenie obrażeń o 5%. Dalej otrzymujemy propozycję dla Utani Tempochór, zwiększenie speed boosta z 90% na 110 oraz zwiększenie czasu trwania z 5 na 7 sekund. Z perspektywy druida, który czasami nie nadąża za knightem z wyższym levelem, to nie jest fajna zmiana, ale wiadomo, co kto lubi i jak gra. I na koniec Exori Mass i zwiększenie obrażeń o 5% oraz zmniejszenie cooldownu o 2 sekundy. Póki co to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć a propos koła umiejętności. Mi osobiście ten pomysł bardzo się podoba i jeśli będzie dobrze zrealizowany, może być fajnym wyznacznikiem celu w grze dla każdej z profesji. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Na co najbardziej czekacie? A może macie jakieś pomysły, jakichś ulepszeń lub skilli możemy się spodziewać? Podzielcie się w komentarzu. Trzymajcie się cieplutko. Na razie!